to tylko jedne z niebezpieczeństw, które na nas czyhają. A teraz ruszamy dalej. Podstawowe wyposażenie każdego podróżnika na Alaskę. Siekierka, która jest super ostra. Wczoraj trzymając się uciąłem. Nóż do wypruwania flaków rybom i nie tylko rybom. I podręczna, rozkładana piła do ścinania 200-letnich dębów. Podczas naszej pierwszej podróży po Stanach w 2012 mieliśmy ze sobą rower, bo uznaliśmy, że to będzie świetny pojazd zwiadowczy. Okazało się, że rower ani razu nie posłużył jako pojazd zwiadowczy, ale przydał nam się w San Francisco, gdzie wymieniliśmy go na kilka noclegów, o czym możecie przeczytać w książce. Tym razem Ziggy powiedział, że na tak długą wyprawę musimy mieć rower na wypadek, gdyby była na przykład jakaś awaria i trzeba by było podjechać po jakiejś części, po paliwo i tak dalej. Także dał nam swojego starego składaka, który wcale takim starym składakiem nie jest, bo to całkiem wypasiony rower. No i właśnie go pakujemy na dach. Zostawiamy Ci w prezencie naszą książkę z dedykacją, z podpisami całej ekipy. Jak będzie nowa książka o wyprawie przez 3 Ameryki z Tobą w roli głównej, to Ci prześlemy na pewno. Mamy adres. Macie mój adres. No i dziękujemy bardzo za wszystko. Dziękuję. Dzięki, że nas zaprosiłeś i za całą pomoc olbrzymią. Jesteście kochani. Ty jesteś kochany. Sporo osób w komentarzach pyta o nasz samochód, o spalanie, o to w ogóle jak się auto prowadzi i tak dalej. Generalnie z tego co na razie sobie przeliczyliśmy, spalanie wychodzi jakieś 16 litrów na 100 km, a silnik benzynowy. Także całkiem nieźle jak na taki duży silnik, na takie duże auto z sporą mocą, bo to jest silnik ponad 5 litrów, więc spodziewaliśmy się dużo większego spalania. Generalnie na autostradzie jeździmy tak około 100 km, tutaj są ograniczenia do 110, my jedziemy jakieś 100 na godzinę i to jest taka prędkość dobra dla tego samochodu, że czujemy jeszcze, że się nie męczy, nie jest zbyt głośno. Problem jest trochę z tym, żeby się rozpędził, bo to jednak potwór i długo się rozpędza, ale jak już się rozpędzi, to tą stówką spokojnie jedzie. Jedyny mankament jest taki, że jest dosyć głośny. Po pierwsze to wina tego dużego silnika, po drugie chyba trochę tłumika, który jest dosyć stary i to dosyć hałasuje. Szczególnie jak są wysokie obroty, jak się rozpędzamy, to wtedy to bardzo słychać. Jak już jedziemy tą stówką i mamy zamknięte okna, no to wtedy jest dużo lepiej. Też parę osób pytało, czy mamy klimę w samochodzie. Mamy klimę, ale mamy niestety klimę tylko na przód, nie na tył. I ta klima też tak nie do końca dobrze działa, więc też z powodów zdrowotnych staramy się raczej tej klimy nie używać, bo szczerze mówiąc trochę się pochorowaliśmy. Po pierwszym tygodniu, jak byliśmy w Chicago i klima była wszędzie, w każdym domu, w każdym markecie, sklepie, warsztacie i to taka wiecie, na maksa, że na zewnątrz jest 40, w środku jest 19, to wszyscy złapali katar i przeziębienie i stwierdziliśmy, że będziemy się starali tej klimy jednak nie używać, a na pewno ją ograniczyć. Masz co znalazłem? Amerykański corn dog. Z kukurydzy? Buła z hot dogiem. A dzisiaj w ogóle jedziemy w okolice Banff, gdzie zaczyna się najładniejsza część Kanady, gdzie wreszcie zaczną się piękne góry, górskie jeziora i dużo szlaków trekkingowych.
Także zaczną się najładniejsze widoki, na pewno to docenicie, jak zobaczycie. Dzisiaj powinniśmy już zdążyć zrobić pierwszy trekking, taki kilkugodzinny, i wejść na jeden ze szczytów koło Banff. I w ogóle dostajemy strasznie dużo zaproszeń od ludzi, którzy mieszkają w Kanadzie i oglądają naszego vloga. Jesteśmy pod wrażeniem, po pierwsze, jak dużo Polaków tutaj mieszka w Kanadzie, a po drugie, jak dużo tych Polaków ogląda naszego vloga. Więc dziękujemy za te zaproszenia. Bardzo nam się to przydaje, bo wiecie, no, już nawet nie mówię o tym, że jest prysznic i można w trochę lepszych warunkach przenocować, ale samo to, że po pierwsze mamy dostęp do internetu i możemy łatwiej te wszystkie vlogi, zdjęcia na Facebooka załadować, a po drugie to jest zupełnie inaczej, jak się spotka kogoś, kto mieszka w tym miejscu i kto coś poleci, podpowie, pokaże najpiękniejsze miejsca, które czasem nie są opisane w przewodnikach, zupełnie inaczej się wtedy to wszystko zwiedza. No i dzisiaj dostaliśmy kolejne takie zaproszenie właśnie od Polaków, którzy przyjechali tutaj na Work and Travel i pracują jako instruktorzy narciarstwa i snowboardu. Pociągi w Kanadzie są dużo dłuższe i dużo większe niż w Polsce. Niektóre mają nawet ponad 100 wagonów i żeby to wszystko udźwignąć, jest potrzebne kilka lokomotyw. Właśnie stoimy przy pociągu, który miał lokomotywę na początku, na końcu i w połowie. I czekamy tu już dobre 10 minut. Akurat teraz, kiedy Łukaszowi strasznie chce się siku, a stacja jest idealnie po drugiej stronie. O, tam. Dotarliśmy wreszcie do Gór Skalistych. Zajęło nam to 3 tygodnie, bo 2 tygodnie siedzieliśmy w Chicago, potem ponad tydzień jechaliśmy i ten ponad tydzień był trochę nudny, szczerze mówiąc, przynajmniej krajobrazowo, bo jechaliśmy przez prerie, przez lasy i generalnie nie była to jeszcze taka prawdziwa Kanada. Zresztą pewnie sami zauważyliście, że większość ostatniego tygodnia spędziliśmy w drodze, ale wreszcie dojechaliśmy do Gór Skalistych. Piękne, olbrzymie góry. Także było warto tyle czasu jechać. No i wreszcie ruszamy na jakiś pierwszy szlak. Taki konkretniejszy trekking. Przed nami jakieś 4-5 godzin wspinaczki na punkt widokowy, na jeden ze szczytów. No i powinno być pięknie. Już się zmęczyłem. Na dole tego szlaku było ostrzeżenie, że tutaj występuje bardzo dużo niedźwiedzi i że trzeba bardzo uważać i chodzić w grupach co najmniej 4 osób. Oddychaj. I oddychać, bo niedźwiedzie tych nieoddychających zjadają najpierw i trzeba robić dużo hałasu i w razie czego mieć latarki. Proszę Państwa, musimy być bardzo cicho. Tutaj wszędzie czai się zwierzyna. Niedźwiedź, kozica górska to tylko jedne z niebezpieczeństw, które na nas czyhają. A teraz ruszamy dalej. Pierwszy szlak za nami. Zaczęło się wreszcie to, co najbardziej lubimy w podróżach, czyli piękne parki narodowe, a ponoć najpiękniejsze dopiero przed nami.
pana Macieja to tutaj. Siemano, kogo szukacie? Cześć, witam Karol.